wciskam pedał gazu w podłogę, no i nic się nie dzieje, a jadę sam. Dobrze, ktoś powie, jakby za dwóch, no ale nadal nic. Muszę przyznać, że niektóre Wasze komentarze mnie bawią i chętnie na niektóre pytania odpowiem. Zanotowałem sobie jedną sugestię, jedno stwierdzenie. Koszulki chińskie po opraniu się często rozciągają. Czy po myjni on będzie taki sam? On w sensie MG-ZS. Zobaczcie, jak ładnie silny ustawił kadr. Pięknie, prawda? No właśnie, bardzo się cieszę, bo na kanale Auto Made in China pojawiły się komentarze, dyskutujecie, mówicie, że fajne, mówicie, że nie fajne, oczywiście samochody, nie same filmy, ale ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China, a dokładnie MG-ZS, najmniejszy spalinowy samochód oferowany przez chińską markę MG. Model ZS już kiedyś był w marce MG i nie miał nic wspólnego z tym samochodem, bo model MG ZS, który był produkowany na początku lat 2000, to był przecież rower 450, a żeby było śmieszniej, rower z serii 400 był Hondą Civic 6. generacji w wersji liftback. No i żeby było jeszcze śmieszniej, to ten sam samochód był Isuzu Gemini. Teraz nowy MG ZS jest zupełnie innym samochodem. Tamten był niedużym sedanem, a ten jest rasowym crossoverem. Ma 4 metry 32 cm długości, dokładnie 8 mm, a rozstaw osi to 2,5 metra z 2 cm. To powoduje, że konkurencją dla tego samochodu jest Volkswagen T-Roc, Fiat 500X, Skoda Kamiq. Tak, bo tu jest trudność, jest Kamiq, Kodiaq i jeszcze jedna na K. Tutaj ten silnik jest 3-cylindrowy, ma litr pojemności. W przypadku Volkswagena T-Roc też jest dostępny z małym 3-cylindrowym silnikiem. I turbo doładowanie. A to oznacza, że z tej niewielkiej jednostki wyciśnięto 111 koni mechanicznych. Ale do wyboru jest też silnik 1.5 i wtedy on ma już dobry diesel. I wtedy ma on już normalnie 4 cylindry, ale jest wolnosący, czyli nie ma turbo. I pod filmem z MG HS-em, czyli większym crossoverem tej marki, pytaliście, no dobrze, fajnie, ale jaki tutaj jest wtrysk? Czy można do tego silnika zamontować gaz? No to już odpowiadam, że można. Do tego 1.5 wolnossącego, bo w tym silniku wtrysk jest pośredni do kolektora dolotowego. Tutaj mamy już wtrysk bezpośredni, czyli jeśli ktoś chce zainstalować instalację LPG, no to lepiej wybrać większy silnik, ale uwaga! Wtedy tracimy gwarancję na silnik. Nie odpowiem silnemu, który mnie od razu zapytał. Producent nie montuje żadnej instalacji fabrycznej, nawet importer też jeszcze nie montuje żadnej instalacji tutaj na naszym rynku, dając na to gwarancję. Więc jeśli zdecydujemy się na instalację LPG, no to musimy pożegnać się z gwarancją. W teście większego MG ZS, który możecie sobie zobaczyć na naszym kanale, mówiłem, że skrzynia automatyczna lubi szarpnąć i znalazło to potwierdzenie w Waszych komentarzach. Tutaj tego problemu tak naprawdę nie ma, bo ta skrzynia działa bardzo płynnie. A co więcej, jak staram się wycisnąć jako taką dynamikę z tego samochodu, no to mam wrażenie, że ona działa, ale zbyt ospale. I ten tryb sport, no na niewiele się zdaje. Może jest trochę głośniej, bo silnik wkręca się na wyższe obroty, ale szybkość zmiany biegów jest dokładnie taka sama. Samochód wygląda całkiem atrakcyjnie. Można by powiedzieć, że jest podobny zupełnie do nikogo. Taki trochę to jest wyświechtany frazes, ale mam wrażenie w przypadku chińskich samochodów, że te nowoczesne, elektryczne, bardzo obłe są bardzo podobne do siebie. Jak patrzę na MG, on też jest podobny na przykład do Seata Arony. Pamiętacie takie małe auto? Ono jest trochę większe, ale linię ma bardzo podobną. Olbrzymi grill, olbrzymi, duży, z ładnym satynowym wykończeniem, olbrzymim znaczkiem, reflektorami w technologii LED, nadwoziem z delikatnymi przetłoczeniami i najładniejszym chyba detalem w tym całym samochodzie jest ta podcięta linia na słupku C. Są relingi, które są dostępne w standardzie, bo powtarzam Wam, że w przypadku chińskich samochodów importerzy, aby skrócić proces dostawy, aby obniżyć cenę, decydują się tak naprawdę na jedną wersję wyposażenia. Tutaj mamy aż 2 wersje wyposażenia i one różnią się niewielkimi szczegółami.
Jak niewielkimi? Posłużę się moją ściągawką, żeby nie być gołosłownym. Mamy dwie wersje wyposażenia, Excite i Exclusive. W wersji Excite tak naprawdę dostępny jest tylko i wyłącznie silnik 1.5, ten wolno ssący 106 koni mechanicznych, a w wersji Exclusive mamy silniki wszystkie do wyboru, dwa, bo ten jednolitrowy jest albo z automatyczną skrzynią biegów, albo z manualem. A jeśli chodzi o wyposażenie, to różnice są nieduże. Na przykład to 4 albo 6 głośnikowy zestaw audio, to na przykład kamera parkowania, która jest tylko w wersji Exclusive, albo kamera z tyłu, która jest schowana tutaj, która jest tutaj, bo to jest otwieracz, tutaj. No i w wersji Exclusive mamy na przykład 17-calowe felgi o ładniejszym wzorze. No i w zasadzie to tyle, bo szczegółów między tymi dwoma wersjami nie ma zbyt wiele. Bagażnik, niezależnie od wersji, ma 448 litrów i jest dość foremny. Ma tutaj takie wgłębienia, które pozostały po olbrzymiej przestrzeni, którą można zagospodarować oczywiście pełnowymiarowym kołem zapasowym, a jak nie, no to mamy kompresor i jakiś szuwak, z który musimy wpuścić do koła, co z reguły nie działa, no ale jest. Tę podłogę możemy oczywiście wsadzić niżej i wtedy zobaczcie, jaki ten bagażnik mamy duży. Tu mamy dodatkowo siateczki z jednej i z drugiej strony, mamy lampkę, ale nie mamy na przykład żadnych haczyków. Jak tu żyć? Trzeba wybrać Skodę. Simply clever. Ale taki jest bagażnik, półka na zwykłych sznurkach i ręcznie zamykana klapa, bo pamiętajmy, że to jest mały crossover i tani crossover. Jak tani? Powiem Wam za chwilę. Tak wygląda 96 300 zł. Czyli tak naprawdę najbardziej wypasiony MG ZS, bo ten tańszy z silnikiem 1.5 kosztuje 79 800. Tyle stoi w cenniku. Muszę przyznać, że niektóre Wasze komentarze mnie bawią i chętnie na niektóre pytania odpowiem. Zanotowałem sobie jedną sugestię, jedno stwierdzenie. Koszulki chińskie po opraniu się często rozciągają. Czy po myjni on będzie taki sam? On w sensie MG ZS. Przed chwilą wyjechałem z myjni, bo auto odebraliśmy brudne. No i wymiary się nie zmieniły. Ale przechodząc do konkretów, to chciałem Wam powiedzieć, że pytaliście, jaki tutaj jest czynnik w układzie klimatyzacji. Niektórzy nawet zasugerowali, że ten czynnik jest, ale jest go za mało. No nie, wszystko się zgadza. Tutaj jest czynnik i dokładnie, żeby nie popełnić żadnego fopa, to jest czynnik R1234YF. I jest go wystarczająco. Ale pytaliście także w przypadku większego HS-a, czy jest tutaj katalizator, czy jakiś filtr cząstek stałych. Otóż dostaliśmy odpowiedź oficjalną od MG i jest i katalizator, i filtr, coś na kształt filtra cząstek stałych, który, i tutaj posłużę się cytatem, przekształca trujące spaliny z silnika w gazy mniej szkodliwe dla środowiska. I kolejna rzecz, czy nadwozie w tym samochodzie ma ocynkowane blachy? Otóż tak, wszystkie blachy są ocynkowane, a jak mogliśmy zobaczyć w większym MG HS z Przemkiem Szafrańskim, a tak naprawdę u niego w warsztacie, to od spodu te samochody są naprawdę całkiem nieźle zabezpieczone. Mastyka jest w wielu miejscach, a całość pokryta barankiem. Na głowie kwietny ma... Jeśli macie więcej pytań, piszcie, a na pewno na nie odpowiemy. Odpowiem ja, bo silny nie odpowiada. Chociaż odpowiada czasami. Pytajcie o coś silnego. MG ZS jest w segmencie samochodów, które nie korzystają z jakiejś wyszukanej technologii. Tutaj raczej mówimy o sprawdzonych, tanich rozwiązaniach. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu belka skrętna. A jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to oprócz silnika spalinowego mamy automatyczną skrzynię biegów. I ten automat jest renomowanej firmy Aisin. Oprócz skrzyni Aisin akumulator jest warty, komponenty elektryczne Boscha, zawieszenie Zaxa, a hamulce Continentala. Czego można się spodziewać po samochodzie, który ma 2,5 metra rozstawu osi? No, przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony ilością miejsca. Oczywiście jestem zaskoczony pozytywnie, bo tego miejsca jest tutaj dość sporo. Kanapa jest śmieszna, bo z reguły te kanapy są bardziej tak wyprofilowane, że tyłkiem wpada się tutaj w tą dolną część, a tutaj ona jest zdecydowanie zbyt prosta, więc siedzi się tutaj trochę jak na stołku.
ale oparcie jest wygodne, wysokie. W moim przypadku mam 198 cm wzrostu, to ważne, bo z reguły zagłówek kończy mi się gdzieś pod łopatkami. Tutaj wszystko jest ok. I mam wrażenie, że siedzę, a nawet wrażenie graniczące z pewnością, że siedzę wyżej niż pasażerowie i kierowca z przodu. Przez to mam takie wrażenie, że trochę więcej widzę. Zobaczcie to. To jest jakiś tutaj wzór karbonu. Oczywiście to jest sztuczna skóra, czyli tak naprawdę skaja, ale jest ona dość przyjemna. Zastanawiam się tylko, czy w 30-stopniowym upale będzie równie przyjemna co dzisiaj. Te wszystkie elementy są całkiem nieźle spasowane. Uszczelki również dobrze przylegają. No nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Tutaj też zobaczcie, ładne takie wykończenie takimi spinkami. Nic nie odstaje, nic nie chce tutaj się oderwać. Więc jakoś ok. A w całej połaci drzwi wszystkie plastiki są twarde. To jest ładne satynowe, tylko ten element jest miękki i tutaj jest miękki. Chociaż to takie jest trochę udawane miękkie. Mogłoby być bardziej mięsiste. No i oczywiście 2 porty USB. Coś, czego na przykład w wielu samochodach nie ma. I mały schowek. Jeśli mówimy o podstawowym wyposażeniu tego samochodu, to standardem jest tutaj bezkluczykowy dostęp. Teraz auto jest zamknięte, a teraz auto jest otwarte, a kluczyk jest w mojej kieszeni. A jeśli mówimy o opcjach i różnych możliwościach, to nie wiem, czy wiecie, do ZS-a można zamontować hak, a masa przyczepy wtedy może wynieść 500 kg. Słuchajcie, społeczeństwo nasze się starzeje, nie tylko w Polsce, ale także i w wielu europejskich krajach. I myślę, że idealnym samochodem dla takich ludzi po 60, po 70 będzie właśnie taki samochód. Chciałoby się powiedzieć, że on jest analogowy, ale nie, on jest cyfrowy. Mamy jeden ekran, mamy drugi wyświetlacz. Tych systemów wspierających jazdę też jest całkiem sporo, ale jednak ten samochód jest prosty w obsłudze. Ale zanim o tym, to jeszcze chwilę pomacam sobie, jak to wszystko tutaj jest spasowane. No i jest spasowane nieźle. Nic nie trzeszczy. Zobaczcie, to jest nitka z wtryskarki, ale to już jest nitka prawdziwa. To jest też jakaś plastikowa wstawka o splocie włókna węglowego. Tutaj mamy trochę piano blacka, ale na szczęście tutaj nie ma tego za dużo. Tutaj też całkiem nieźle to wygląda. A jeśli mówimy o takiej funkcjonalności, to zobaczcie, tutaj mamy miejsce na kubek i możemy to miejsce na kubek zmienić w zwykły schowek. Możemy to wyjąć. Możemy wyjąć taką przegródkę i mamy większy schowek. Możemy tą przegródkę sobie tak zorganizować, że ten cup holder będziemy mieli większy albo mniejszy. No, kilka plastików dodatkowych, nie wiadomo po co. Tutaj mamy też schowek, który nie ma możliwości ładowania indukcyjnego, ale tutaj mamy 2 tradycyjne porty USB, czyli starej generacji. Mamy gniazdo zapalniczki i nieduży dotykowy wyświetlacz, który jest tak naprawdę prosty do bólu. Poniżej mamy panel zwyczajnych przycisków szybkiego dostępu do zwiększania i zmniejszania temperatury, siły nawiewu, podgrzewania przedniej bądź tylnej szyby i przycisk Home. I ten przycisk Home jest bardzo ważny, bo w całym tym rozbudowanym, a jak powiedziałem dość prostym menu nie ma możliwości cofnięcia się czy wrócenia właśnie do ekranu początkowego. Za każdym razem musimy użyć tego przycisku. Tutaj mamy także ciszej, głośniej. I teraz jedna ważna uwaga. Klimatyzacja tutaj oczywiście jest, ale ona jest manualna, bo jeśli zwiększamy i zmniejszamy temperaturę, to nie dostajemy informacji, jaka ta temperatura jest i ile stopni akurat mamy ustawione w klimatyzacji. Po prostu musimy to zrobić na czuja, tak jak kiedyś. Mówiłem, że proste? No właśnie. O, właśnie, wracam przyciskiem Home do ekranu początkowego. Możliwość sparowania telefonu jest, system kamer 360 jest, chociaż te kamery nie są najwyższej próby, ekran również, to wszystko mogłoby być bardziej precyzyjne, ale mamy widok 2D i mamy widok 3D. Dodatkowo ten widok 3D, zobaczcie jaka tutaj dzieje się magia, czyli coś, co kiedyś było w samochodach klasy premium. Dodatkowo nie możemy już sobie tutaj majdrować palcem, możemy sobie po prostu wybrać jeden z widoków. W ustawieniach samochodu też wszystko jest maksymalnie uproszczone. Są 4 systemy asystujące jazdy. Mamy
Rear Driving Assist, mamy Blind Spot Detection, mamy Lane Change Assist i Rear Cross Traffic Alert. 4 proste systemy, 4 systemy, które możemy w prosty sposób włączyć lub wyłączyć. W przypadku komfortu nie ma tutaj zbyt wielu ustawień, ale są ustawienia, na przykład stylu jazdy, a tak naprawdę układu wspomagania w mieście normalny i dynamiczny, czyli styl jazdy w mieście będzie bardziej wspomagany, dynamiczny najmniej wspomagany, a normalny no to taki pośredni. Możemy też wszystkie ustawienia zresetować, ale jeszcze jedną ważną rzecz chciałem Wam pokazać, że gdzie to znajdę? Muszę wrócić, wejść do ustawień, wejść do wyświetlacza i niestety na razie całe menu nie jest dostępne w języku polskim. Jest czeski, jest chorwacki, jest węgierski, no oczywiście niemiecki, włoski, hiszpański i angielski. Polskiego języka brak. I w zasadzie to tyle, chociaż tutaj przy dźwigni zmiany biegów mamy kilka przycisków i tutaj możemy wyłączyć system ESP, tutaj możemy włączyć system kamer 360, o których już mówiłem i tutaj jest przycisk, który jest opisany jako E. To nie jest żaden tryb elektryczny ani nic takiego, to jest po prostu system start-stop, który możemy włączyć, tudzież wyłączyć. Jeśli mówimy o ergonomii, to pozycja za kierownicą jest w porządku. Moje zastrzeżenie budzi jedynie umiejscowienie centralnego ekranu dotykowego. Kilka lat temu w motoryzacji, gdy ekrany dopiero się pojawiały, one faktycznie były montowane dość nisko. Szybko zorientowano się, że człowiek musi oderwać, kierowca musi oderwać wzrok od drogi i przerzucić to na ekran, który jest nisko umieszczony. Później ekrany zaczęto montować wysoko. Oczywiście okazało się, że to jest za wysoko i zasłania to widoczność. Zatem osiągnięto kompromis, złoty środek. Te ekrany są dość wysoko, ale także nie zasłaniają widoczności, a nie są zbyt nisko. To wymusiło przeniesienie kratek nawiewu pod ekran. Tutaj mamy jeszcze, można by powiedzieć, stary system, czyli kratki nawiewu nad ekranem, ekran dość nisko, dlatego każde zerknięcie na ekran powoduje, że na dłuższą chwilę odrywam wzrok od drogi. Na szczęście wiele przydatnych informacji mam na tym ekranie przed moimi oczyma, a ten tak naprawdę służy tylko do systemu inforozrywki. Kierownica bardzo podobna do tej z większego HS-a. Po lewej stronie system audio, po prawej stronie obsługa ekranu, który jest przed moimi oczyma. Czyli tutaj możemy sobie włączać poszczególne systemy i wyłączać. Co ciekawe, w tym samochodzie jest Android Auto, jest Car Apple Play, jest system kamer 360 w tej bogatszej wersji, jest też nawigacja, fabryczna nawigacja iGo, jest system monitorowania martwego pola, jest ABS, jest EBD, jest limiter prędkości, ale nie ma tempomatu. Więc jeśli, o Jezu, zobaczcie, chcę tutaj zdążyć przed tym tirem, ale niestety muszę naprawdę mocno się postarać, żeby zdążyć przed nim wjechać. Więc jeśli wybierzemy się z rodziną albo z miłością naszego życia na wakacje, na weekend, na przykład nad morze z Warszawy, a jest to kilka kilometrów, no to czy jazda tym samochodem z prędkością taką przelotową, autostradową będzie przyjemnością? No już widzę po tej próbie wyprzedzania tutaj, że wyprzedzanie z prędkości 100 km na godzinę do najłatwiejszych nie należy. No brakuje temu autu dynamiki. No z drugiej strony co się dziwić? Mały silnik litrowy turbo o mocy 111 koni mechanicznych. Jadę teraz 120 i wciskam pedał gazu w podłogę, no i nic się nie dzieje, a jadę sam. Dobrze, ktoś powie, jakby za dwóch, no ale nadal nic. 140, no i w zasadzie muszę zwalniać, bo jedziemy autostradą, więc tyle można pojechać. Przy tych 120 już jest trochę głośno, więc to może być uciążliwe i samochód, nie chcę powiedzieć, że jest nerwowy, nie, ale trzeba bardziej się skoncentrować na trzymaniu kierownicy, no bo czasami to auto zaczyna gdzieś troszkę myszkować, więc trzeba się skupić. Nie jest to taki czołg mocno, szeroko rozstawiony z kołami na drodze. No jest to małe, filigranowe auto, które nie jest stworzone tak naprawdę do dużych prędkości. Ale my się rozpędzimy, żebyście wy nie musieli. A widzieliście te wyloty powietrza? Trochę jak w Audi, jak w Mercedesie? Nie, bardziej jak w Audi. Gustowne.
O, to jest fantastyczne miejsce do testowania zawieszenia. Z uwagi takiej, że tutaj mamy śpiących policjantów, czyli progi zwalniające, takie wysokie, małe, agresywne. Ale ciekawe, że nic nie zatrzeszczało, nie zastukało, nic nie odpadło. Niestety, ceny nie oszukamy i cena bezpośrednio przekłada się na to, co w tym samochodzie się znajduje. A znajduje się na przykład regulacja kolumny kierowniczej tylko w jednej płaszczyźnie, ale mam elektrycznie sterowane siedzenia i mogę na przykład ten fotel obniżyć. To jest maksymalnie obniżony fotel. Pozycja za kierownicą jest ok, siedzi się tutaj wygodnie, nic się nie wrzyna, nic nie pije, nic nie uwiera. No jedynie ta kierownica mogłaby faktycznie być nieco wyżej tutaj przysunięta do mnie, bo jak ja z kolei przysunę się do kierownicy, to nogi mam za bardzo zgięte, więc to jest delikatny minus, no ale bierzemy pod uwagę, że to jest segment taki, w którym no, ta regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach już nie zawsze jest. No i nie da się także oszukać tego małego trzycylindrowego silnika, który no, w założeniu ma być bardzo oszczędny, ale w praktyce niestety dużo pali. Jak dużo? Zresetowałem ten samochód 170 km temu i średnie zużycie paliwa wychodzi 11,5 litra. Przyznacie, że jak na tak mały samochód, tak lekki samochód, bo on waży niespełna 1300 kg, no to 11,5 litra może szokować, prawda? No właśnie, i szokuje. Co ciekawe, dynamika w tym samochodzie też nie jest jakaś imponująca, ani porywająca, czy nawet szokująca, bo 12,4 sekundy do setki, no to szokuje, ale w zupełnie drugą stronę. Już pal licho te dane techniczne, czyli dane przyspieszenia, po prostu poczucie dynamiki jest w tym samochodzie, powiedzmy sobie, średnie. Ale z drugiej strony ten samochód służy bardziej do takiego spokojnego przemieszczania się, głównie po miastach. I jeśli ktoś tylko takiego samochodu szuka, no to proszę bardzo, jest on dostępny. Jest tryb Sport, w automatycznej skrzyni mamy także oczywiście tryb Sport. Mam wrażenie, że ten tryb Sport niewiele zmienia. Te biegi nie są zmieniane z jakąś większą szybkością, większą płynnością. Silnik, obroty trzyma mniej więcej takie same jak w trybie normalnym, więc tak naprawdę zastanawiam się, po co ten tryb Sport jest. No tak, i to spalanie chwilowe jest jeszcze większe, ale tutaj mamy 11,5 litra na 100 km, a jeśli weźmiemy krótszy dystans, na przykład na takim 10-kilometrowym odcinku, to zużycie rośnie nawet do 15 litrów. A wyobrażacie sobie, co będzie, jeśli zapakujemy tutaj komplet pasażerów i jeszcze obciążymy bagażnik i jeszcze założymy hak i tą 500-kilogramową przyczepkę? Aż strach pomyśleć. Na szczęście zawieszenie, które tutaj jest proste technicznie, ale jest całkiem nieźle zestrojone. Powiem szczerze, że bardzo dobrze na polskie drogi. Zarówno jeśli chodzi o komfort tłumienia, jak i o prześwit tego samochodu, bo to jest solidne 16 cm. Zobaczcie, wciskam pedał gazu, stojąc na czerwonym świetle, wciskam pedał gazu i nic oprócz wycia się nie dzieje. Oczywiście do 50 ten samochód jeszcze jako tako przyspiesza, ale powyżej idzie mu to coraz trudniej. I co więcej, ten silnik zaczyna być słychać, bo on się bardzo wysoko wkręca. No, wciskam pedał gazu, 4500 obrotów, naprawdę słychać ten silnik, słychać, że on wkręca się na wysokie obroty. Plusem jest to, że jak silnik już zejdzie z obrotów i jedziemy równo, trzymając równo pedał gazu, no to przy 2000, 2500 nie jest tutaj głośno i co ważne, nie słychać tutaj powietrza, które opływa nadwozie. To jest istotne. W tak małym samochodzie i tej klasy, tak tanim samochodzie, no to wyciszenie jest istotne i można odnieść wrażenie, że czasami producenci na tym mocno oszczędzają. Tutaj mam wrażenie, że nie. Przy 120 zresetowałem zużycie paliwa. Zobaczymy, jakie jest średnie spalanie przy prędkości właśnie takiej podróżnej. A żeby wypełnić czymś ciszę i ten odcinek testowy, to powiem Wam, bo tego chyba jeszcze nie wspominałem, że 111 koni, ale moment obrotowy jest tutaj też nieduży, bo to jest 160 Nm. No i oczywiście mówiłem, nie ma tempomatu, więc muszę 120 utrzymać
chciałoby się powiedzieć manualnie, no nie, nożnie. Przy takiej prędkości spalanie wynosi około 9,5 litra. To nadal, jak na gabaryty tego samochodu, jak na niewielki silnik, to sporo. No ale zobaczcie, jadę równo 120, a wydawałoby się, że na autostradzie to nie jest zawrotna prędkość, ale jeszcze z tą prędkością wyprzedzam inne samochody. Więc jeśli tylko ktoś szuka auta nie do sportowych emocji, nie do sportowej jazdy, no to jest świetna alternatywa. Reasumując, MG ZS jest bardzo prostym samochodem z uproszczoną elektroniką i prostymi rozwiązaniami technicznymi. Jego największym minusem jest duży apetyt na paliwo. 11,5 litra średniego zużycia, no to jest trudno akceptowalny wynik. Ale ma też swoje plusy. Jest ładnie zaprojektowany, jest wygodny. I wszystko by było fajnie, gdyby nie fakt, że chińskie samochody miały być przecież tanie. No właśnie. A otóż Dacia opublikowała niedawno swój cennik i okazuje się, że model Duster dostępny jest, uwaga, za 79 900 w podstawowej wersji 90-konnej. Ale to nie wszystko, bo Hyundai Bayon jest wyceniony na około 96 000 złotych, czyli biorąc pod uwagę, że MG ZS te 79 000 kosztuje w wersji 1.5 wolno ssącej o mocy 106 koni mechanicznych, no to Hyundai Bayon o mocy 100 koni z litrowym silnikiem jest niezłą alternatywą w stosunku do tego samochodu, który ma 11 koni więcej. Więc warto przed zakupem sprawdzić, jak wyglądają cenniki innych samochodów, bo okazuje się, że europejscy producenci, gdy chińscy pojawili się na naszym rynku, też potrafią obniżyć ceny. Nie zmienia to jednak faktu, że MG ZS jest całkiem zgrabnym, przyjemnym w prowadzeniu samochodem. Jest w miarę cichy, jest komfortowy i nieźle wygląda. No i najważniejsze, ma 7 lat gwarancji i 150 000 kilometrów limitu przebiegu. A na koniec żenujący żart prowadzącego. O tym zapominam, ale mam nadzieję, że się poprawię. Obiecuję, będę pamiętać. A silnego zmuszę, żeby tego nie wyrzucał. Czym różni się Wuhan od Vegas? Co było w Vegas, zostaje w Vegas.